تي في على الماركت. Masz dość mozolnej i niepewnej emigracji do Europy? Twoja łódź została zawrócona albo zaczęła tonąć. Od teraz twoja podróż stanie się w pełni komfortowa i wygodna, a to dzięki polskiej wizie, za pomocą której będziesz mógł dostać się aż do 27 państw. Tak, aż do 27 państw strefy Schengen. Odkąd skorzystałem z oferty, moje życie kompletnie się odmieniło. Właśnie przyjechałem po kolegów z organizacji, którzy również zakupili polskie wizy z oferty. Wystarczy zapłacić, nie potrzeba żadnych dokumentów ani jakiejś weryfikacji. Ta pieczęć to znak jakości. Ale uwaga! Dzwoniąc teraz otrzymasz dodatkowo prawo jazdy międzynarodowe, a także pozwolenie na broń. A twój wniosek będzie miał priorytet ważności, dzięki czemu wszystkie dokumenty z pakietu otrzymasz już pojutrze. I to wszystko za jedyne $3999,99. Zadzwoń i zamów już teraz. Cześć, witam Was moi drodzy. Dzisiaj chciałbym poruszyć temat, o którym jest głośno w kraju. Chodzi o migrantów, nachodźców, uchodźców, jak zwał, tak zwał. I powiem Wam tak, problem się nasila. Oczywiście pisowcy przyjęli narrację, że to zły Tusk, zła koalicja sprowadza emigrantów, a PiS niczym rycerz na białym koniu pojawił się, by ochronić niewiasty i dzieci i bezbronnych Polaków przed napływem zdziczałych hord migrantów o ciemnym pigmencie skóry. Tak to można powiedzieć w skrócie. Ja zanim się rozgadam, to powiem w skrócie tak. Szczytem skurwysyństwa jest ściąganie za grubą kasę setek tysięcy emigrantów, po czym uruchomienie fabryki hejtu przeciwko nim. A o czym ja mówię? I tutaj, moi drodzy, chciałbym wyjaśnić pewne kwestie, o których pisowska propaganda sprytnie lawiruje, sprytnie ucieka od tego tematu lub, jak to w ich zwyczaju bywa, przypisuje to Tuskowi, koalicji i całej tej grupie ludzi, że tak powiem. I jeszcze jedno, bo to jest też dość istotne. I tutaj chciałbym to na początku zaznaczyć i ukrócić zapędy moich szanownych hejterów. Nie jestem za przyjmowaniem bez jakiejkolwiek kontroli uchodźców. Nie jestem za tym, aby ich utrzymywać. Nie jestem za tym, żeby tutaj napływały setki, tysięcy emigrantów z państw całkowicie obcych kulturowo naszemu krajowi. Jestem za tym, żeby pomagać ludziom, którzy naprawdę potrzebują pomocy, ale nie jestem za tym, by dopuszczać do takich sytuacji, jaka miała miejsce parę dni temu bodajże w Warszawie. Dobra. Że on samochody poniszczy. Mówiłem, że... Trzeba dzwonić. Bo on teraz nie wiadomo, co będzie następne. Nie wiadomo, który następny, no. Ale to zobaczcie, po twoim jest karta. Dajcie cały dach wchodzić, przychodzi tutaj. Co oni robią? Po szybie, idzie... Cicho. Ja cię kręcę. No, mówiłem, 112. I właśnie tego typu elementy powinno się na bieżąco wyłapywać i deportować, przepraszam. I tutaj żadnej taryfy ulgowej.
Ale o co chodzi, moi drodzy, właśnie z tymi emigrantami, którzy coraz więcej pojawia się w naszym kraju? Narracja pisowców jest taka, że no, to jest podpisana przez Tuska ta umowa o relokacji emigrantów, co jest tak naprawdę, za przeproszeniem, gówno prawda. I zaraz wam powiem czemu, bo to też no, zostało, że tak powiem, rozmydlone, rozwodnione. No, zresztą nie będę wam tłumaczył sposobu działania pisowców, bo już doskonale znacie, ale postaram wam się wytłumaczyć, skąd ci uchodźcy się biorą i wystarczy trochę pogrzebać, poszukać, uruchomić kilka szarych komórek, żeby samemu no, dojść do takich oczywistych wniosków. Już kiedyś wam o tym mówiłem, jak wybuchła ta cała afera wizowa i nie pamiętam, który to filmik, ale to było jakiś czas temu i wam mówiłem o tym, że przyjdzie taki dzień, że wszyscy ci emigranci z pisowskimi wizami, którzy rozpieszli się po Europie, po świecie, będą zwracani Polsce i wtedy Polska będzie miała problem. Pisowcy jak zwykle kłamią bezczelnie, kłamią w żywe oczy. Niemcy nie przysyłają nam nikogo w ramach tego pakietu migracyjnego. To jest kompletna bzdura. Tylko zgodnie z obowiązującym już od wielu lat prawem oddają nam ludzi, którzy na teren Niemiec dostali się przez Polskę, w tym przez płot Kaczyńskiego i ci z tymi rzekomymi wizami pracowniczymi, czy jakie tam jeszcze pisowcy rozdawali na prawo i lewo. Jesteśmy w strefie Schengen. Mając polską wizę, mogą się poruszać po całej strefie Schengen. Przecież no chyba nie liczyli na to, że będą oni w Polsce siedzieć. Oni rozpieszli się po całej Europie, teraz są wyłapywani, czy tam wpadają i są zwracani Polsce. I tak jak wybuchła ta afera wizowa ze sprzedażą wiz przez ludzi PiS, poparcie dla PiS-u no nawet nie drgnęło. Kaczyński mówił, że to nawet nie afera, a afereczka, aferunia, że kilka wiz sprzedanych, że nic się nie stało. I teraz tak do tych pisowców mam taki, nie wiem, apel, propozycję. No jeśli zaczną też Stany Zjednoczone, kraje Europy Zachodniej, będą zwracać nam tych pisowskich uchodźców, bo tak chyba ich można nazwać. Wszystkich wywalą do Polski. Te setki, tysiące inżynierów, aktorów Bollywoodu, którzy byli przemycani do Stanów Zjednoczonych. Wszyscy ci, którzy właśnie zostaną zwróceni, powinno się ich umieszczać w gminach, tam gdzie PiS ma największe poparcie, bo no jak widać elektorat PiS bardzo ich broni, udają, że afery nie ma, że problemu nie ma, więc wszystkich tych emigrantów właśnie do tych gmin, gdzie PiS ma największe poparcie. I z dopiskiem, że to są emigranci z pisowskimi wizami na przykład. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, zaskarżenie tego haniebnego paktu migracyjnego do TSUE powinien być waszym podstawowym obowiązkiem. Wobec tego oszustwa, jakiego dopuściliście się wobec naszych obywateli w roku 2019 w czasie kampanii wyborczej do naszego polskiego parlamentu. Pamiętacie? Wtedy również odbywało się referendum. Jedno z pytań referendalnych dotyczyło przyjmowania
migrantów nielegalnych z Afryki i Bliskiego Wschodu. Robiliście wszystko, żeby to referendum się nie udało. I ono się nie udało, ale spośród ponad 12 milionów obywateli, którzy wzięli karty referendalne, ponad 96% obywateli powiedziało nie. Gdyby to referendum było ważne, a niewiele zabrakło, gdyby nie wasza inicjatywa, żeby się to nie udało, to dzisiaj mielibyście bardzo silny mandat do tego, żeby powiedzieć Unii Europejskiej: nie ma zgody na to, co zrobiła pani Angela Merkel. To tak jakbym zaprosiła gościa do swojego domu, jest u mnie za długo, jest dla mnie obciążeniem, to wystawiam go za drzwi mojego sąsiada i mówię: weź go teraz ty. Nie ma na to zgody. W roku 2016 pani premier Beata Szydło pokazała, jak to się robi. Powiedziała: nie będziemy przyjmować nielegalnych migrantów i nie przyjęliśmy ich. Mimo tego, że Donald Tusk straszył nas karami dla Polski. Trzeba to zrobić i teraz. Nie dla bezpieczeństwa Polski i Polaków. Przepraszam, panie marszałku, moment jeszcze. Nie dla tego, żeby burzyć bezpieczeństwo Polski i Polaków, ale jeszcze jedno. Ja jestem z Dolnego Śląska, sporo mówimy o granicy wschodniej, ale na granicy zachodniej mamy miasteczka, gdzie oni już są. Nasi obywatele są zaniepokojeni, boją się. To są grupy, które już są na działkach, które szwędają się po całym mieście. To są młodzi mężczyźni ze smartfonami najczęściej. Mam pytanie, panie ministrze. Ilu strażników granicznych broni naszej zachodniej granicy? Jaki jest stan na dzisiaj? Czy zamierzacie państwo zwiększyć liczbę etatów i po prostu zrobić tak, jak zrobiła Australia? Tam nie ma problemu. Dlaczego? Bo rozwiązanie problemu nielegalnej migracji polega na tym, że nie wpuszcza się po prostu do swojego państwa nielegalnych migrantów. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani poseł. Ja bym zachęcał do rozpoczęcia sprawdzenia tematu od tego, czy nie są to legalni imigranci wpuszczeni przez wasz rząd. Teraz pan poseł Patryk Jaskulski. Proszę bardzo. Proszę nie odnosić się do mojej wypowiedzi. Bardzo pana proszę. Dobrze? Pani poseł zachowuje się zgodnie też z obyczajem, który pani prezentowała, jak i marszałek Sejmu, i pani niejednokrotnie odnosiła się do naszych wystąpień. Dziękuję. Pan poseł. Bosak to nie moja bajka, ale tutaj powiem wam, że w pełni się z nim zgadzam i słuszną szpilę wbił pani reasumpcja. Moi drodzy, pisowcy przez lata sprowadzili setki tysięcy tych migrantów z Azji, Afryki. Oczywiście nie za darmo. Oni twierdzą, że przybyli tu legalnie. Mając polską wizę, oczywiście, że przybyli legalnie, tylko już pomijają fakt, jak tą wizę zdobyli. Ja bym nie nazwał tego wizą, tylko pisowskim glejtem na wjazd na teren Rzeczpospolitej i całej Unii Europejskiej. Trzeba też pamiętać, że pisowcy bardzo ochoczo pomagali, rozdawali wizy rosyjskim i białoruskim tak zwanym informatykom, pomagając oczywiście w budowie tej obcej agentury, ale tu akurat się pisowcom nie dziwię. Jakoś muszą długi wdzięczności Putinowi spłacać. Teraz strasznie krzyczą i rozkręcają coraz bardziej tą, rasistowską propagandę. Czemu mówię rasistowską? Bo dla pisowców każdy, kto ma inny kolor skóry, jest z automatu niebezpieczny, z automatu jest mordercą, gwałcicielem, terrorystą. Tak jak powiedziałem, owszem, zgadzam się, że zdecydowana większość jest co najmniej podejrzana, ale nie wszyscy. Ale u pisowców, jak to u pisowców, każdy z ciemnym pigmentem skóry jest niebezpieczny i ta cała nagonka, nie chce wchodzić w te rasistowskie, pisowskie, nie wiem jak to nazwać, kampanię propagandową. Za rządów PiS-u Polska stała się liderem w ściąganiu cudzoziemców. W ciągu ostatnich tylko rządów PiS-u, rząd
Kaczyńskiego, Morawieckiego ściągnął blisko 2 miliony nowych pracowników spoza Unii Europejskiej. I tu nie mówię tu o osobach z Ukrainy. I z tym ściąganiem tych obcokrajowców, że tak to nazwę, z krajów, na które teraz robią taką wielką propagandę, powiem wam, że byli tak dobrzy, że daleko w tyle zostawili nawet Niemców. Ten całkiem świeży skandal wizowy zwrócił uwagę na polski system sprowadzania obcokrajowców. Przed naszą ambasadą, jak już o tym wspominałem, stały, no chyba można tak to nazwać, stoiska, gdzie można było kupić już podstemplowane dokumenty, wystarczyło wpisać nazwisko. Okazuje się, że w kwestii wystawiania wiz obywatelom spoza Unii Europejskiej, no, pisowski rząd był liderem w całej wspólnocie, w całej Unii Europejskiej. I tak jak wspomniałem, w ciągu tych 3 lat ściągnęli blisko 2 miliony nowych pracowników. Oczywiście pisowcy mówią, że to są legalni, bo przyjechali z wizą. Tak, z wizą przyjechali, raczej z pisowskim glejtem, bo handlowali polskimi wizami niczym rolnik przy drodze kartoflami. Według danych Eurostatu z 2020 roku wydali 600 000 wiz pracowniczych dla cudzoziemców na 2 200 000 przyznanych łącznie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Rok później już ponad 790 000. I tutaj dla porównania, moi drodzy, Niemcy wydali takich wiz pracowniczych 18 000. Czechy 41 000, Włosi 50 000. A rząd Morawieckiego czy rząd Kaczyńskiego w tym samym czasie wydał 790 000 takich wiz pracowniczych. Więc porównajcie. 790 a 18 000 Niemców, 41 000 Czechów czy 50 000 Włochów. Liczby mówią same za siebie. Moi drodzy, z danych Eurostatu wynika ponadto, że w samym tylko 2021 roku Polska wydała w sumie blisko 1 milion wiz. Europejski Urząd dysponuje też danymi za rok 2022, ale, i tutaj uważajcie, rząd pisowski swoich statystyk nie przekazał do Eurostatu. Ciekawe czemu? Na to pytanie to już sobie sami odpowiedzcie. A ja wam zadam jeszcze jedno pytanie. Ilu z tych 790 000, których PiS wpuścił do Polski, tych posiadaczy wiz pracowniczych, ja nie mówię o tych lewych sprzedanych, o tych legalnych, pracowniczych, podjęło pracę w Polsce, ilu wykorzystało je tylko po to, żeby dostać się do Polski, a stąd dalej na zachód. Tego tak naprawdę nikt nie bada. Tak samo jak nikt nie bada tego, czy ci emigranci cali, którzy przyjechali tutaj na wizę pracowniczą, czy oni pracują, czy jeszcze pracują, gdzie się podziewają, co robią. Tego nikt nie wie, tego nikt nie bada i pisowcy będą mówić, że oni wydali lekarzom, inżynierom wizy pracownicze, żeby w Polsce pracowali. Może jakiś tam odsetek pracuje, nie mówię, że nie, ale oni rozdawali wszystkim jak leci. Nie wiadomo ilu terrorystów, ile przestępców, ile gwałcicieli na tą wizę wjechało. Tego nikt nie wie. Niemcy już poinformowali stronę polską,
że setki tysięcy emigrantów, którzy w wyniku afery wizowej przyjechali do Niemiec, zostaną zgodnie z procedurą obowiązującą w Unii Europejskiej odesłani do Polski. I się to już dzieje. I powiem wam, że z jednej strony prawidłowo, teraz niech się zajmą nimi ci, którzy zarobili na tym procederze grube miliony. I nie to, że będą, nie wiem, teraz obwiniać rząd Tuska i przeinaczać fakty. No fakty są oczywiste, o których już było wiadomo, gdy ta afera wizowa wybuchła. Między innymi za tą kasę, którą brali od emigrantów, od każdej wizy, dzisiaj pisowcy organizują nagonki, które mają ukryć fakt, że to PiS ściągał do Polski ludzi z Afryki, z Azji, bez tak naprawdę żadnej kontroli. Teraz wyborcy PiS i sami pisowcy rozpętali prawdziwą burzę, bo kraje Unii Europejskiej chcą nam przysłać ponad 2000 emigrantów. 2000, którzy nabyli polskie wizy, które mają polskie wizy lub od strony Polski nielegalnie dostali się na teren Niemiec czy innych krajów europejskich. 2000. I już są posrani, już straszą gwałtami, mordami, że Polska zginie, bo 2000 mają nam zwrócić tych, których PiS notabene ściągnął do Polski. I chyba wypada tutaj, nie wiem, czy to dobre słowo nastraszyć, ale poinformować, że ten sam wspaniały pisowski rząd, który teraz tak bardzo straszy tymi uchodźcami, sprowadził do Polski i do Unii Europejskiej ponad 600 tysięcy emigrantów z Azji i Afryki. 600 tysięcy. I co wy na to? I ci wszyscy właśnie z pisowskimi glejtami będą zwracani do Polski. Boisz się 2000? Zacznij się bać 600 tysięcy. Wszyscy w MSZ wiedzieli i minister też. Wizy do Polski były sprzedawane migrantom z Bliskiego Wschodu, Afryki. Do konsulatów słaliśmy listy z nazwiskami migrantów, którzy mają być wpuszczeni. Islamabad, Stambuł, Riyad, Abuja i tego było dużo więcej. Telefon, przelew, pieczątka, to działało jak mafia. I ta cała afereczka, jak to mówi Kaczyński, nie jest wymysłem tego strasznego, złego Tuska, czy tej strasznej lewackiej koalicji. Bo o tej aferze pisano, mówiono na całym świecie. Amerykanie informowali rząd pisowski, że od strony Meksyku właśnie z polskimi wizami próbują się dostać, czy łapali tych aktorów z Bollywoodu z polskimi wizami, nazywajmy to glejtami. Pisowcy zrobili proceder przemytniczy, przemycali ludzi praktycznie, można powiedzieć, na cały zachodni świat, zarabiając przy tym oczywiście grube miliony. I tutaj każdy może mieć swoje zdanie, ale moi drodzy, liczby nie kłamią. Liczby tych migrantów z państw muzułmańskich z polskimi wizami i pozwoleniem na pracę w 2015 roku, czyli za rządów Tuska, a dokładniej Kopacz, wynosiło zaledwie 3,4 tysiąca. A nie licząc całych 8 lat rządów PiS-u, tylko w 2022 roku było to już 135,5 tysiąca, czyli wzrost o 38 razy. Czyli ten zły Tusk, który takie zagrożenie ściągał na Polskę,
czy ta zła, straszna Platforma wydała niecałe 3,5 tysiąca pozwoleń na pracę. Ten wspaniały, troskliwy rząd PiS-u, ten cudowny zbawiciel Jarosław i super ekonomista, który ulżył każdemu Polakowi, Mateusz Morawiecki, tylko w 2022 roku ściągnęli 135,5 tysiąca takich emigrantów. Dzisiaj Kaczyński, PiS cały prowadzi tą całą antymigracyjną, rasistowską kampanię przeciwko tak naprawdę swojej własnej polityce. Ale wizy wydawali, a Kaska się zgadzała. Wtedy było ok. Nie wiem, czy oni myśleli, że to nie wyjdzie, że inne państwa będą cicho siedzieć, a oni będą tylko, to znaczy oni, pisowcy będą sobie tylko grubą kasę liczyć, a inne państwa będą przyjmować tych uchodźców. Czy oni naprawdę byli aż tak naiwni, czy jeśli, nie wiem, uważają swoich wyborców za naiwnych, za głupców, czy uważają, że wszyscy na świecie są głupi, tylko oni mądrzy, chociaż Kaczyński kiedyś publicznie stwierdził, że nie ma zbyt wielu ludzi mądrzejszych od niego, więc być może i tak sobie pomyśleli. I to nie PO, czy ta koalicja, czy Tusk otworzyli Polskę na niekontrolowaną migrację, a już zaczął właśnie rząd Szydło i dokończył dzieła rząd Morawieckiego. Wpuścili setki tysięcy migrantów z Azji, Afryki, którym wydawano wizy lipne, studenckie, pracownicze, jakie tylko chcieli, jakie tylko kogo tam było stać. I ci cwaniacy, no można powiedzieć cwaniacy, zarabiali na tym miliony, a Polaków i Polskę narazili na wielkie niebezpieczeństwo i właśnie teraz zaczynamy odczuwać właśnie pokłosie tego, co pisowcy odwalali za swoich rządów. I nie wiem, czy też słyszeliście o tym, że MSZ, czyli Rau i jego tam pracownicy naciskało ustnie na konsulów, aby ci wydawali wizy do Polski także osobom karanym. No, tak jak wspomniałem, gotówka musi się zgadzać. Konsulowie zażądali, aby to polecenie zostało im wydane na piśmie. Wtedy PiS się z tego żądania wycofał. To są, no wiem, to są potężne oskarżenia, ale podała to publicznie gazeta i skoro to podała i musi mieć mocne na to dowody, skoro przedstawiła tak konkretne, takiego kalibru zarzuty. I nie wiem też, czy wiecie, dwóch byłych pracowników biura paszportowego w Inowrocławiu ma postawione zarzuty. Wydawali fałszywe paszporty ze zdjęciami innych osób. Wydawane były poszukiwanym przez organy ścigania. Związani byli, no nie zgadniecie, no w życiu byście nie zgadli, że powiązani byli z PiS-em. Fotografowali się z Kaczyńskim, Schreberem, Bogdanowiczem. No ale to pewnie czysty przypadek i nikt ich w PiS-ie oczywiście teraz już nie zna. I wiecie, co mnie rozwala? PiS-owcy postawili ten płot, który no notabene można w ciągu 2-3 minut najtańszym lewarkiem do samochodu pokonać. Jest, przez który można rzucać butelkami, kijami, konarami czy atakować polskich żołnierzy. Ten płot jest, no można powiedzieć, jedną wielką atrapą. I tutaj się chlubią tym płotem, że postawili płot, który jest po prostu dziecinnie prosty do sforsowania. I teraz tak, dla zamydlenia oczu postawili ten płot i rozgłaszali wszem i wobec, że oni postawili płot i bronią polskich granic, żeby nie naruszać polskich granic.
A z drugiej strony w tym samym czasie hurtowo, niczym rolnik przy drodze, sprzedawali wizy, wydawali wizy na potęgę. Kto chciał, ile chciał. Zresztą rozwijali ten interes na pełną parę, można powiedzieć. 2 centra wizowe, Łódź, Kielce, żeby pozbawić polskich konsulów prawa do odmowy wizy. I tutaj rozporządzenie Rady Ministrów PiS o wpuszczeniu 400 000 migrantów rocznie z Azji i Afryki, setki tysięcy pozwoleń na pracę dla migrantów bez ich weryfikacji jakiejkolwiek. Działali niczym międzynarodowa mafia. Przemyt emigrantów z Azji z polskimi wizami do USA, ułatwienia wizowe dla Białorusi i Rosji podczas wojny bez sprawdzania, kim kto jest. Wszystko ukrywali oczywiście przed Polakami i chełpili się tym całym płotem, który już tutaj nawet się wypowiadali eksperci, jest tak naprawdę zagrożeniem dla polskich pograniczników, żołnierzy, tych co pilnują, bo ogranicza im widoczność, a ci emigranci, ci agresywni ludzie bez problemu mogą ich atakować właśnie kijami, butelkami, czy jak w przypadku tego tragicznie zmarłego, zamordowanego żołnierza. No ale o tym się oczywiście nie mówi. Moi drodzy, powiem wam tak, dzisiaj tak zwani politycy PiS szczują na emigrantów, ale to jest standardowa ich zagrywka, ja już to wyłapałem ładnych parę lat temu, że gdy wypływa jakieś gówno pisowskie na powierzchnię, pisowcy to zalewają swoim gównem i przerzucają winę na Tuska, no bo któż lepszym będzie niż Tusk i koalicja. Uruchamiają się wszystkie te pisowskie trolle, wszystkie te pisowskie klakiery i tak zwani politycy z nagonką oczywiście na Tuska i rząd, jak to oni określają, 13 grudnia. Ale to żaden z nich nie wspomni, szczując oczywiście na emigrantów, na Tuska, na obecny rząd, nikt nie wspomni, że sami otwierali biura w Moskwie, w Mińsku, a wizy sprzedawali hurtowo, wystawili 90 000 wiz dla informatyków z Rosji i Białorusi i uważajcie, 80 000 z nich zniknęło bez żadnej kontroli. Nie wiadomo, co się z nimi stało. Pewnie uczciwie w pocie czoła pracują dla dobra Polski. A za te obrazki, które teraz są na ulicach polskich miast, wyborcy PiS i Polacy mogą właśnie podziękować PiS-owi. Bo to jest pokłosie właśnie ich pazerności, ich zachłanności, ich mafii przerzucania ludzi, wydawania szastaniem polskim dokumentem, jakim jest wiza każdemu, kto miał kasę. I tak jeszcze raz powiem, wspominałem już o tym parę miesięcy temu, że
kraje, które wyłapią tych z tymi polskimi wizami, a raczej pisowskimi glejtami, będą zawracani do Polski. I tutaj no, nie powinno być żadnego zdziwienia, zaskoczenia, bo to jest oczywiste. Takie jest prawo i to wcześniej czy później by nastąpiło. Teraz pisowcy rwą szaty, lansują się na wielkich obrońców Polski, uciśnionych Polek, zastraszonych dzieci. Sami to zrobili, sami to zagrożenie sprowadzili na nasz kraj. I wiecie co, powiem wam jeszcze jedno. Nie wiem, z pewnością słyszeliście teraz, jak nerwowi są pisowcy. Konferencje prasowe, które organizują, to jest pyskówka. To nie jest merytoryczna rozmowa między dziennikarzem a politykiem, a to jest wręcz żałosne, powiem wam, żałosna próba obwiniania każdego, kto się napatoczy, kto nie idzie po myśli tej mafii przemytniczej, która zajmowała się przemytem ludzi. Oni po prostu atakują, masz inne zdanie, z automatu jesteś wrogiem, z automatu nie jesteś Polakiem, bo nie myślisz tak jak oni, nie starasz się im pomóc zakryć tego, co odwalili. Zresztą posłuchajcie małego fragmentu właśnie, ciężko to nazwać konferencją, ale no nazwijmy to umownie konferencja prasowa. Niemądrych ludzi, którzy twierdzą, i zaraz będziecie jeszcze ich piłkarzami może nazywać. Czy został puszczony jakiś nielegalny imigrant? Został puszczony nielegalny imigrant? Widział pan ludzi z maczetami za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości? Widział pan skaczących po samochodach ludzi i nie widziałem. Widział pan na Podlasiu, na PKS-ie jakichkolwiek nielegalnych imigrantów? I z czego się pan śmieje? Widział pan? Ja nie widziałem. Ja się z pana śmieję. Z was się z TVN-u po prostu śmieję. Bo kłamiecie po prostu 24 godziny na dobę. Atakowaliście ludzi, którzy przyjeżdżają legalnie do Polski. A kiedy są nielegalni imigranci, to odwracacie głowę. Ja nie krzyczę na pana, ja się z pana śmieję, panie Macieju. Ja się z pana śmieję po prostu. Śmieję się z waszych kłamstw, waszej propagandy. Wy w całości odpowiadacie po prostu za to, że ludzie głosowali na tego Donalda Tuska, który dzisiaj wpuszcza nielegalnych imigrantów, a my w imieniu pana bezpieczeństwa prowadzimy kontrolę poselską, żeby dowiedzieć się, jak jest to możliwe. I tak już na zakończenie prawie, moi drodzy, powiem wam tak. Już nieraz mówiłem wam, że w PiS-ie mnie praktycznie nic nie zaskoczy, ale zawsze czymś potrafią zaskoczyć. I chyba tutaj mogę teraz powiedzieć, że PiS chyba nigdy nie przestanie zadziwiać swoim zepsuciem, tupetem, chamstwem, prostactwem, pazernością. Nie dość, że narazili kraj i obywateli na niebezpieczeństwo, to zarobili na tym nielegalnym procederze krocie. Najpierw handlowali wizami, wpuszczali kogo popadnie do Polski. Teraz drą ryja, że to jest wina Tuska. Ja powiem tak, nie, to nie jest wina Tuska czy koalicji. To wy i wasza pazerność do tego doprowadziła. I to jest właśnie pokłosie tego, co odwalaliście przez te lata swoich nierządów. Moi kochani, i na koniec mam dla was niespodziankę. Chyba tak to mogę nazwać. Moi kochani, w związku z tym, że coraz więcej tych emigrantów do Polski jest cofanych, no wszyscy mówią o emigrantach, a mało kto się skupia na tym, jak ich rozpoznać. Więc przedstawiam wam tutaj takie poglądowe zdjęcie, które może okazać się no, bardzo pomocne, także skopiujcie, zapamiętajcie, żeby wiedzieć mniej więcej, z jakiego kraju obywatel
tutaj, jeśli go spotkacie na swojej drodze, z jakiego kraju jest, z jakiego kraju pochodzi. Myślę, że to zdjęcie będzie wam bardzo, bardzo pomocne. To taka mała pomoc braterska dla wszystkich zainteresowanych, że tak powiem. No i oczywiście, jak zawsze, bardzo wam dziękuję, że uczestniczycie w kanale, dyskutujecie, wyrażacie swoje opinie i liczę na to, że tym razem też podzielicie się swoją opinią. Wiem, że niektórzy z moich widzów oczywiście obwinią Tuska, standard, ale piszcie, jakie byście zdanie nie mieli na ten temat, piszcie, chętnie czytam, bardzo lubię czytać wasze komentarze. No i jestem ciekaw waszych opinii. Także na dzisiaj to tyle. Bardzo wam dziękuję. No i do zobaczenia przy następnym materiale. Cześć. Tup, 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 tup. Państwo jako łup. A dziad wiedział, nie powiedział i rżnie głupa wodza kupa. Podzielili między siebie wszystko, co się dało i przez całe 2 kadencje grało i buczało, bo było co kraść, byle nie wpaść. Tup, 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 tup. Państwo jako łup. A dziad wiedział, nie powiedział i rżnie głupa wodza kupa. Tu afera za aferą, w ministerstwie zero. Sprawa równie przegwizdana u pana Bielana. Z szaf obydwu grup wypada trup. Tup, 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 tup. Państwo jako łup. A dziad wiedział, nie powiedział i rżnie głupa wodza kupa. Dać marchewkę trzeba było, żeby zatkać ryło. Kasą wypchać swoim gęby, by nie dostać w zęby. Taki styl rządzenia ma Jarosław K. Tup, 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 tup. Państwo jako łup. A dziad wiedział, nie powiedział, trudna rada, kawał dziada.